X wiek. Wyobraźcie sobie noc w grodzie. Drewniane wały skrzypią pod naporem wiatru, w palenisku dogasa ogień. A gdzieś poza światłem pochodni zaczyna się świat, którego nie widać, ale w który wierzono bardziej niż w stal miecza. Zanim padły słowa chrztu, zanim na dwór wkroczyli duchowni, zanim kronikarze zapisali pierwsze łacińskie zdania, ludzie Mieszka żyli w rzeczywistości pełnej demonów. I nie były to tylko opowieści dla dzieci. Mieszko I dorastał w świecie, w którym las miał swoje władczynie, jeziora swoje strażniczki, a pola swoje mściwe opiekunki. W świecie, gdzie kobiece demony mogły przyjść nocą, usiąść na piersi śpiącego wojownika i odebrać mu oddech. Gdzie południowe słońce kryło w sobie postać, która karała za przekroczenie niewidzialnej granicy. Gdzie piękno mogło być pułapką, bo wczesne średniowiecze to nie tylko bitwy, wyprawy i polityczne sojusze. To także strach, szept, zaklęcia. Ofiary składane w ciszy puszczy. Dziś zabiorę was w świat kobiecych demonów, w które wierzono zanim Polska stała się chrześcijańska. W świat Mory, Południcy i Rusałki. W świat, który kształtował wyobraźnię ludzi, decyzje władców i codzienne życie wojowników. Kim były? I czy sam Mieszko mógł wierzyć, że w mroku czai się coś więcej niż tylko wróg z sąsiedniego grodu? Zapraszam was w podróż do czasów, gdy granica między światem ludzi a światem demonów była cienka jak ostrze miecza. To nie jest bajka, to kronika lęku, niezrozumienia i gniewu, który nie chciał umrzeć. Rusałki, demony jezior. Wyobrażasz sobie, wracasz z polowania, noc jest gęsta jak smoła, ale nagle widzisz blask. Nad jeziorem tańczą one, blade, piękne, o włosach pachnących tatarakiem. Rusałka nie bierze jeńców, ona wabi, wykorzystuje najsłabsze punkty mężczyzny, jego pragnienie. A potem następuje finał, lodowata woda w ustach. Rusałka to nie jest zjawisko przyrodnicze. To duch dziewczyny, która zmarła nie w porę. Porzucona narzeczona, niechciana córka, kobieta, dla której w sztywnym społeczeństwie zabrakło miejsca. Czy Rusałka naprawdę chciała zabijać? Czy może po prostu szukała sprawiedliwości w świecie, który o niej zapomniał? To nie demon wciągał pod wodę, to poczucie winy żywych materializowało się w fali jeziora. Południca, demon zwórz. W samo południe, kiedy powietrze drży od żaru, a ptaki milkną, na polu staje ona, wysoka, chuda, w białej płachcie. W dłoni trzyma sierp. Południca to demon BHP dawnych Słowian. Pracujesz w upale? Nie szanujesz granic własnego ciała? Spotykasz ją. Zada ci zagadkę. Jeśli twój mózg, ugotowany słońcem, zawiedzie, zginiesz. Dziś mówimy udar słoneczny. Oni mówili wyrok białej pani. To fascynujące, jak nasi przodkowie personifikowali naturę, by przeżyć. Południca była granicą między ambicją a samobójczą pracą. Mora, demon nocy. W nocy ciemność tak gęsta, że można ją kroić nożem. Budzisz się, ale twoje ciało jest jak kamień. Coś siedzi ci na piersi, coś zimnego, coś powoli wypija z ciebie oddech. Mora. Często wierzono, że to nie jest obca zjawa. To mogła być twoja sąsiadka, kobieta, która za dnia była zwyczajna, ale w nocy jej dusza opuszczała ciało, by dręczyć innych. To był lęk przed ukrytą intencją. W małych społecznościach każda niewypowiedziana pretensja mogła stać się morą. To paraliż senny ubrany w szaty społecznej paranoi. Kogo dziś oskarżyłbyś o bycie twoją morą? Strzyga, demon śmierci i nocy. Dwie dusze, dwa serca, jeden nienasycony głód.
Jeśli szukacie postaci, która łączy w sobie cechy wampira i mściwego ptaka nocnego, Strzyga jest idealną kandydatką. To jedna z najbardziej przerażających demonów w naszej mitologii, a jego geneza jest równie fascynująca co makabryczna. Jak powstaje Strzyga? Według wierzeń Strzygą nie stawało się z wyboru. To była klątwa zapisana w biologii. Strzygami zostawały osoby, które urodziły się z 2 rzędami zębów, co często brano za oznakę demoniczności, 2 sercami i 2 duszami. Teoria była prosta. Gdy taka osoba umierała, jedna dusza odchodziła na tamten świat, a druga zostawała w ciele, ożywała je i zmuszała do polowania na żywych. Strzyga często przybierała postać ogromnego ptaka, najczęściej sowy lub upiornej kobiety o ptacich cechach, stąd jej nazwa wywodząca się od łacińskiego strix, sowa. Nie tylko wysysała krew, ale także wyżerała wnętrzności. Ofiara? Co najsmutniejsze w tych podaniach, strzygi najpierw wracały do swoich własnych domów, by dręczyć i zabijać najbliższą rodzinę. Jak się bronić? Ludowe sposoby na strzygę to czysty folk, horror movie visual. Pochówek twarzą do ziemi, aby demon, próbując wyjść z grobu, wgryzał się coraz głębiej w ziemię, zamiast wydostać się na powierzchnię. Sierp przy szyi, kładziony tak, by przy próbie wstania strzyga sama odcięła sobie głowę. Krzemień w ustach miał powstrzymać ją przed gryzieniem. Strzyga to nie tylko potwór, to ucieleśnienie lęku przed tym, co w nas dwoiste i niewytłumaczalne. To dowód na to, że według naszych przodków nawet po śmierci jedna zła część człowieka mogła zostać, by wyrównywać rachunki z żywymi. I wreszcie szefowa wszystkich szefów, Baba Jaga. Chata na kurzej stopie, płot z ludzkich kości. Ale wiecie co? Zapomnijcie o disneyowskiej czarownicy. Jaga to strażniczka progu, ona nie jest zła ani dobra. Jest surowa, jest jak natura. Jeśli przyjdziesz do niej z pokorą i sprytem, dostaniesz artefakt. Jeśli będziesz głupcem, trafisz do pieca. Ona reprezentuje kobiecość, która nie potrzebuje męskiego uznania. Jest stara, brzydka i potężna. I to właśnie ta niezależność przerażała najbardziej. Baba Jaga to archetyp wiedzy, za którą trzeba płacić wysoką cenę. Czy rzeczywiście była stara, brzydka i potężna? A może to upojna piękność, którą chcielibyśmy widzieć w dzisiejszych pieśniach ludowych? Słowiańskie demony to nie są potwory z szafy. To mapa drogowa ludzkiej psychiki. Rusałka to lęk przed skrzywdzoną miłością. Południca to lęk przed bezlitosną naturą. Mora to lęk przed nienawiścią sąsiada. Baba Jaga to lęk przed mądrością, której nie da się kontrolować. Może te potwory wcale nie były straszne. Może straszny był świat, który nie dawał tym kobietom innego wyboru, jak tylko stać się legendą. A kiedy Mieszko przyjął chrzest, zmienił się kierunek historii. Zmieniła się polityka, zmieniły się sojusze. Ale czy z dnia na dzień zmieniły demony? Czy wojownik, który całe życie bał się nocnej zmory, nagle przestał słyszeć jej oddech w ciemności? Czy kobiety przestały szeptać zaklęcia nad dziećmi? Czy ogień przestał być święty, a las zwyczajnym zbiorem drzew? Pierwotna wiara nie zniknęła w jednej chwili, ona trwała. W opowieściach, w lękach, w ludowych zwyczajach, w szeptach przekazywanych z pokolenia na pokolenie. Nawet gdy na grodzie stał krzyż, w cieniu wałów wciąż żyły dawne duchy. Bo Mieszko nie był człowiekiem wyrwanym z próżni. Był synem świata, w którym kobiece demony miały imiona, w którym natura była potężniejsza niż wola człowieka, w którym granice między tym, co widzialne, a tym, co niewidzialne, była cienka i niebezpieczna. Może więc prawdziwa historia nie polega na tym, że pogaństwo zniknęło. Może polega na tym, że zostało przykryte nową warstwą wiary, ale pod nią wciąż tlił się dawny ogień. Następnym razem, gdy poczujesz dreszcz nad jeziorem albo ciężar na piersi w nocy, nie odwracaj wzroku. Pomyśl o historii, która za tym stoi.
Która z tych postaci jest Wam najbliższa? A może znacie kogoś, kto dziś mógłby zostać taką legendą? Piszcie w komentarzach. Do usłyszenia w kolejnym odcinku, gdzie zajrzymy może jeszcze głębiej do ludzkiej duszy.